No to skoro już mówimy o Polsce, o tym, że już na ENC, no niestety, ale nie. Już wyjaśniam o co chodzi. Dokładnie 18 sierpnia dowiedzieliśmy się, że turniej eSports Nations Cup został przeniesiony na następny rok z powodu tego, że obecnie trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Wiadomo o co chodzi i jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później po ogłoszeniu właśnie przesunięcia, zostały przekazane informacje o alarmie przeciwlotniczym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więc, no, okolice Riyadu, czyli tam, gdzie miał się odbywać turniej. A z tego też powodu, że przenieśli ten turniej, to wszystkie składy zostały wycofane, kwalifikacje, jakie były regionalne, zostały też wycofane. Także Pingwin, który miał szansę zaistnieć, który miał szansę reprezentować nasz kraj, niestety, ale się nie udało. Pomimo tego, dzięki Wam, dzięki krótkiej rozmowie z Pingwinem, jednak decyduję się opublikować ten materiał. Bo mimo wszystko to jest szkoda czasu. Szkoda mojego czasu, szkoda czasu Jacka, więc mimo to ten materiał dedykuję Wam. Żebyście mimo wszystko go poznali, zobaczyli jak to wygląda z jego strony i żebyście po prostu go poznali. To tyle ode mnie. Udanego wywiadu. Ciao. Jak sami dobrze widzicie, widzicie moją twarz. A to znaczy, jak widzicie moją twarz, to w rzeczy samej to, co ogłaszałem u siebie na innym filmie, podcast. Cześć, Pingwin. Witam. Cześć. Jak się czujesz? Powiedz, jak się czujesz. Trochę zestresowany tym podcastem, ale no zawsze trzeba mieć pierwszy raz na coś, więc Oczywiście. No, ja pierwszy raz też pokazuję swoją twarz, więc też moi widzowie widzą i z YouTube'a, i z Twitcha, i z TikToka, jak ja wyglądam. Także i pewnie ciebie też. mm, to znaczy nie pierwszy raz ludzie nie widzą, bo z LANów to mogą tam mnie parę ludzi kojarzyć, czy tam nawet kiedyś jak streamowałem z kamerką, jak miałem trochę lepszy komputer, Mhm. ale moja twarz nie jest taka nieznajoma, powiem. Nieznajoma, tak? Jeśli o znajomości mówimy, to powiedz mi, jak, jak poznałeś Rainbow Sixa? Jak to się stało, że dzisiaj jesteś już nieco bardziej znany w polskim i zagranicznym community, że jednak poznałeś tę grę? Jak to się stało, że natrafiłeś na tą Eee, piękną strzelankę? Piękną strzelankę to ja oglądałem, to jak dobrze z tego pamiętam, to ja z YouTube'a to pamiętam. Jakiś filmik mi wbił się, jak nejdy rzucać czy coś takiego. Jak dobrze grać nejdami chyba. Francuski YouTuber wtedy to się nazywało, to nie FPS, coś w tym stylu. I nie wiem, oglądałem filmik, ja wtedy grałem jeszcze na PS-ie. Nie wiem, ja patrzę na ten filmik, mówię tak, kurde, ta gra to coś fajnie wygląda. Też wcześniej widziałem alfę, betę też Siege'a, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu, ale chyba bardziej na YouTubie chyba wtedy, jak ludzie prezentowali tą grę i nawet Ubisoft jak tam prezentacje robią albo trailery wypuszczali. I ja akurat to był chyba pierwszy rok gry, sezon Red Crow albo wcześniej, więc Skull Rain chyba to był? Kapitał i Caveira? Nie wiem, nie jestem pewny. I no kupiłem wtedy w tą grę i od tego momentu to gorzej niż Toksyczna X. Ciągle wracać do tej gry, obojętnie co zrobić, więc no, stąd można powiedzieć, poznałem tę grę, a potem miłość do tej gry, no to po prostu trzeba grać po prostu, żeby się załapać w to i pokochać tę grę. Ona jest specyficzna, ale jak już ją pokochasz, to nie chcesz już w nic innego grać tak jakby, więc Specyficzność tej gry mówisz, tak? No no to jak... No? względzie no, względności do CS-a albo czy tam do Valoranta, ale Valorant wtedy jeszcze nie istniał. No, ja jak to ludzie mówili, no to kurde Siege jest FPS-ową szachownicą, więc Mhm. jest tyle możliwości na tej grze. Masz verticality, masz ściany do zniszczenia, masz tyle operatorów, co ci mogą fleksywność dać na każdej rundzie. Coś, co każda runda może wyglądać inaczej, czy to przynajmniej w competitive, bo w rankedach to 3-0 i 2-0 to tak niezbyt działa. Wie- Wiemy. Ale nie, no to jest po prostu szachownica FPS-ów według mnie i to jest
naprawdę bardzo skomplikowana gra i bardzo taktyczna gra w porównaniu do innych, przynajmniej w online i jak komp się ogląda. Dużo emocji przynosi, czy to jako gracz, czy to jako widz, jak się ogląda. Mi się wydaje, że dla mnie to jest najlepszy FPS na świecie, ale no cóż, no jest CS, co ma większą publiczność jednak, bo łatwiejsza gra mi się wydaje, ale też jest trudna pod jakimś tam aspektem, ale Siege jest jednak unikalny, można powiedzieć. No też jeśli chodzi o kwestię Counter-Strike'a, to jednak Counter-Strike jako sam tytuł, no to on o wiele dłużej jest na scenie, bo jednak już początki Counter-Strike'a sięgają, jak dobrze pamiętam, 99 roku jako mod do Half-Life'a, a potem jako No, już oficjalny, więc CS Source chyba, nie? Też był wcześniej jeszcze. tak, CS 1.0, 1.5, 1.6 popularny, Go więc i CS2. oczywiście i obecny CS2, który tak samo nie szczyci się dobrą jakością, jeśli chodzi o różnorakie podejście twórców do niej. Mm, To, to już tematy Counter-Strike'a to wiadomo, to inaczej. no inaczej, ja Yy, też chłopaki z reprezentacji tam mają chyba spota na INC, więc trzeba im kibicować. trzeba kibicować oczywiście. Teraz nie pamiętam dokładnie teamu. Najwyżej bym dopowiedział coś, ale nie pamiętam. Tam chyba Hypixel jeszcze coś, nie wiem, nie. Te Hypix, Hyper, nie wiem. Hypex jak już z No, Gamer Legion no, aktualnie. no, 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 no. Tak. No to skoro już mówimy o Polsce, o tym, że że już na ENC. Jak to się stało, że weszłeś w świat Pro Ligi? Jakie były początki? Jaki był twój pierwszy turniej, który pamiętasz wręcz? Nie no, pierwszy turniej jak na PC byłem. Ja wezmę tylko pod wzgląd PC, bo jak na konsoli byłem, to też były turnieje, ale Mhm. jakby na konsoli mniej mediatyzacji jest wokół turniej, więc jak od razu przeszłem PC, to było 2021, tuż po covidzie. Nie, 2020, od razu po covidzie, po wakacjach złożyłem sobie kompa. I w O, ten sam rok przyszedł Gamers Assembly, to jest największy LAN w Europie i we Francji ogólnie. I czwórkę kolegów miałem, Fiasko, Widark, Drow i tam Skinox. Tam mówią, no chodźmy, pojedziemy na LAN, tak dla beki. I no pojechaliśmy, no i co, no i zajebista atmosfera. No trash talk, możesz trash talkować ludzi, co są wokół ciebie, co grasz na nich, wstajesz, drzesz mordę na nich, wyzywasz ich tam, ale oczywiście grzecznie, nie. Z całym szacunkiem do drugiej osoby. I ja tam pamiętam, mieliśmy w puli drużynę, co wtedy grała to znaczy regionalną ligę we Francji, więc to French League to był, na Noeti grałem, pamiętam ten mecz. Przegrywamy go chyba w overtime 8-7 czy 8-6 na Team Parku i potem gramy na drugą drużynę z tych regionalnych lig, tylko to była akademia jakaś, ale ona nie grała tych turniej. I wygrywamy na nich i od tego momentu jakby to był taki mój wstępny turniej, co dobrze się pokazaliśmy tam z kolegami i tam dużo ludzi już wiedziało, tak mniej więcej kim jesteśmy, w jakich teamach możemy potrafić grać albo na jakich rolach i od tamtego momentu tak jakby się ta kariera rozpoczęła. No i potem, no co, no były te turnieje, chyba pierwszy mój taki, nie, poczekaj. Potem był taki Luwart, to chyba było w Belgii, jak się nie mylę. Też tam grałem, to już grałem wtedy już tam, jak znacie, na Lasmo, Baby Sharka, tam wtedy grali chyba w teamie Need Dog, jak pamiętam. Top 9, top 16 chyba coś takiego zahaczyliśmy. I tam potem poszło na te regionalne, co tam graliśmy z Fiasko, już tam nie pamiętam, bo Baby Shark chyba nie grał tego Lasmo tak samo, bo nie mieli lat do tego. Tam chyba Dżucha był, Widark, Volt i Rise. To z subem jednym się kręciliśmy. I tam chyba playoffy zahaczyliśmy, 6. miejsce i od tamtego momentu trochę to lepiej nam poszło. Przynajmniej mi, tak jakby w mojej małej karierze, tam w te 3 to było, te 4 nawet bottom, więc to były tak jakby te pierwsze wspomnienia i te pierwsze turnieje, co tak bardzo dobrze pamiętam z Siege'a.
gdzie no zajebiście się bawiłem, bo gierka była wtedy bardzo szybka. My mieliśmy taki specyficzny gameplay, gdzie biegaliśmy trochę jak małpy, po fragi czy nie po fragi. Ja pamiętam, tam chyba na jedną drużynę, co tam te regionalne grała, to 22-10 chyba coś takiego dropnąłem i na Twitterze to furorę zrobiło. Nie wiem, Wow. kto już to tweetował, ale to było śmieszne i od tego momentu trochę to tak się zaczęło i to w górę poszło, a potem z reprezentacją, no to ja Murarza poznałem, bo to coach Murarz, jeśli nie znacie, on wybierał skład. Ja Murarza poznałem 2024 na turnieju charytatywnym, co w polskim O, community było, to nie wiem, nie pamiętam już, jak on się nazywał, ten turniej tak dokładnie, ale tam go poznałem i od tamtego momentu tak jakby, no, dobry kontakt mieliśmy ze sobą, bo on w T2 grał, a ja już zaczynałem tak powoli kończyć, ale no i pewna osoba mnie ponownie jakby zahaczyła do rozgrywania kompetytywnych meczy i akurat się załapałem w NXT i z NXT akurat dobry sezon mi wyszedł, tam top 8 generalnym z tymi wszystkimi teamami w T2 skończyliśmy. Ja chyba byłem jako jedyny Polak, jak się nie mylę, w tamtych turniejach. Ale no też no, dużo ludzi mnie znało z Francji, bo du, każdy team, każdy team, co miałem, to teammateowałem ze Francuzami, więc miałem tą taką łatwość na mediach, można powiedzieć, na Twitterze, nie wiem. No i jak pierwsze leaky tam dochodziły do mnie, że no ma być Siege na ENC, to pomyślałem od razu, że reprezentacja, no to piszę do Murarza, bo leaki dostałem niby, że on jest mhm. coachem, on wybiera, no i akurat zostaliśmy w kontakcie, triale zagraliśmy. Tam nie wiem, chyba z 10-12 osób było na tych trialach, no i jakimś cudem się znalazłem w tym pierwszym składzie, gdzie też jest utalentowany Vexis jako słup. Eee, No, no i być wokół tych graczy to trochę coś specjalnego, nie powiem. no posłuchaj, jakby to powiedzieć, bycie w jednym teamie z Adrianem, obecnym graczem Wildcard oraz grubym GK, który obecnie no, będzie grał w playoffach EWC, no to Tak samo jak Adrian, no w top 8. tak, obydwoje przeszli przez fazy grupowe, dostali się, nic tylko im życzyć. Jakie to jest uczucie w ogóle grać z Polakami, którzy no, notabene są o wiele wyżej od ciebie, jeśli chodzi o Proligę? Z takim Adrianem czy grubym. No o karierze, no to ja nie mam co podbijać do tych gości, nie? Oni mają większą karierę i więcej zrobili na tej grze ode mnie oczywiście, czy to patrząc też na Noodla, bo Noodle też w tamtym roku był w T1 z Wolvesami, a Sejs no to jest trochę legenda tej gry, no. Jako nowice z Nevi jak doszli do Pro Ligi, wygrali CL-a i w tym samym roku też wygrali Pro Liga, więc to jest tak no, jest taka mała presja, nie powiem jak na tych scrimach, przynajmniej trialach grałem, to jest taka presja, że okej, nie, musisz się pokazać z tej dobrej strony, że musisz pokazać, co umiesz jak najlepiej, co, co oni mogą z siebie wyciągnąć na tym ENC, albo ogólnie po prostu, co możesz dodać do tego teamu, żeby lepiej się, lepiej ten team działał. I mi się wydaje, że dobrze się wykazałem. Nawet jak dużo stresu trochę miałem na tych trialach, ale też się martwiłem, nie wiem, ja nie myślałem, że będę w pierwszym składzie. Ja myślałem, że może Vexis mnie trochę nam załapie, bo jednak Vexis ma teraz dobry sezon w T2, gdzie ja troszkę nie mogę się załapać do tych majorowych turniejów. Jestem w secondary, ale no jednak T2 z secondary to nie jest ten T2 prawdziwy, więc no nie wiem. Trzeba zobaczyć, ale presja jest wielka i no nie chcę ich zawieść, oczywiście. Nie chcesz je zawieść, bo możliwe, że to jest twoja taka delikatna przepustka na to, by jakieś inne teamy o tobie usłyszały i dały ci szansę? To jest też taka szansa, żeby oczywiście to jest powiem, że to jest wielka szansa, co może otworzyć ci drzwi do T1. Eee, czy to z teamu, co jest na dolnej tabeli, czy to na wysokiej tabeli, to już zależy od jak zagram po prostu, ale
No mi się wydaje, że ja mam i przynajmniej indywidualny poziom mam, żeby być w Pro Lidze aktualnie. Czy to aimowo, czy to movement, mechaniki gry, jakie mam. Myślę, że mam aktualnie miejsce jako gracz indywidualny, ale Mhm, już taki bardziej pod team play, to mi się wydaje, że trochę mam do nauczenia się, czy to jeszcze od tej reprezentacji, z kim gram, czy to z Adrianem, czy to z mhm. grubym Nudlem, czy Sejsem, to dużo mam do nauczenia się. I mi się wydaje, że w dobrym otoczeniu jestem, żeby się uczyć dalej. Czy to Murasz jako coach, on tam dużo strategii podaje, dużo dobrych pomysłów. Gruby jako AGL też tam wskazówki podaje. Adrian Mhm. z Expem, co oni mają, to jest coś, no co się bierze oczywiście i co trzeba użyć w tym Niency, można powiedzieć. No, wszyscy ci życzymy oczywiście powodzenia. A teraz takie pytanie z innej beczki. Czy chciałbyś dalej próbować karierę w Prolidze, jeśli by ci się nie udało dostać do składu nawet jako sub? Czy byś dalej Mm, próbował, czy byś odpuścił? że w sensie jakbym był subem dla reprezentacji? Nawet jakbyś nie był subem, czy dalej byś próbował swoich sił w Prolidze gdzieś o sobie powiedzieć? Ciężkie pytanie. Chyba nie. Chyba Nie? nie, bo no, dużo już próbuję, można powiedzieć, tak 2 lata już próbuję się tam zahaczyć do tego dobrego poziomu, albo przynajmniej mieć taki poziom, żeby ktoś mnie widział, żeby ktoś zauważył mnie czy w tym T2, czy gdzieś. I no jednak Siege jest bardzo ciężką grą, żeby ktoś się zauważył. Szczególnie gdzie ja może nie miałem jakichś niesamowitych teamów, ale w tych teamach jak graliśmy dobrze, w tych dużych meczach, to jednak źle tak nie grałem. I wiem, że ciężko jest się dostać i chyba jakbym nie był w reprezentacji, to już mnie nie było w tej grze, przynajmniej na tej grze, próbując coś kompetytywnego zrobić. Czyli Ale INC dało mi tą szansę, Mhm. więc trzeba wykorzystać ją do pełna. Trzeba ją wykorzystać bardzo dobrze, bo No. pewnie gdyby nie właśnie główny skład w reprezentacji, to byś po prostu grał casualowo rankedy i dalej był wkurzony na ludzi, którzy nie ogarniają gierki, pomimo że są w wysokim diamencie, nawet i czempionie. No to tak, no ale to raczej, to szczerze mówiąc, to raczej bym nawet przestał grać w Siege'a już ogólnie, bo w Siege'a aktualnie tylko gram, bo kocham tą grę i wiem, że mogę coś osiągnąć jeszcze dzięki NC, ale tak inaczej to mi się wydaje, że już by mnie dawno już tu nie było, jakby nie NC. Jak bardzo kochasz te... No to skoro mówisz o miłości do tej gry, to ile masz w niej godzin, skoro tak bardzo ją kochasz? Tak plus 13K chyba. minus. 10K na PC, tak plus minus, a i na konsoli jest 3-4K plus minus. 13-14K, tak powiem. Dużo. No to... Szejko ma 20, Szejko ma z 35 tysięcy, więc daleko jeszcze mi do Szejko. Ok, Nie, nie. ale ile on ma lata, ile ty, no. No, ja mam 23, ale no, ej, 23 mam, ale patrz, Adrian jest młodszy ode mnie i ma tam chyba więcej godzin ode mnie, jak się nie mylę. O, to na pewno jednak ta kariera swoja robi, no. Trzeba trochę spędzać czasu. Przed gierką na pewno No, treningi, z dobrymi praki. ludzi też, z dobrymi ludźmi też trzeba spędzać czas Mhm, i w dobrym otoczeniu być, żeby zajść daleko, czy to w tych turniejach T2, czy byle gdzie. mhm. I no. Ja jestem aktualnie w dobrym otoczeniu z CNC, więc mam nadzieję, że to jakoś pójdzie gładko i coś tam zahaczymy. Czy to dla kibiców, czy to dla nas jakiś dobry rezultat. Wszyscy ci kibicujemy, a skoro mówisz, że kibicerka i reszta, to jak na to twoi najbliżsi, na przykład twoja rodzina, ludzie, którzy są najbliżsi tobie, jak zareagowali na to, że że zaczynasz coś w Prolidze działać oraz, że jesteś w głównym składzie reprezentacji Polski? Pierwsze co, to szampan musiałem kupić, gdzie ja hajsu w ogóle nie mam, więc konto na minus na debecie było, więc szampan kupić taki drogi, porządny, żeby coś poświętować, to trochę, Mhm, trochę to przeszło. A nie, no potem, no co, oczywiście ojciec mówi, że mnie wspiera, mama zadowolona, siostra też. I tylko życzą najlepszego. Oczywiście potem tam nie wiadomo, gdzie to na razie będzie, bo niby to ma być w Paryżu, niby w Riyadzie nadal, bo tam wojna
geopolityczna nadal jest, więc z tą geografią to nie wiem, jak to będzie, ale no oni też poprosili, będą to śledzić przynajmniej z bliska, z tego co wiem i to jest bardzo jakby motywujące i takie zachęcające, żeby to wyszło, żeby pyknęło wreszcie coś. Wow. No to wsparcie masz na pewno bardzo duże. A jako taki, wiadomo, trochę młodszy, to jak też zareagowali właśnie, skoro już na ENC zareagowali tym, że już musiałeś wydać ze swojej kieszeni na szampana, trochę tej pustej kieszeni, to jak zareagowali na to, że przyszłeś kiedyś do nich i takie, ja chcę grać w grę tak bardziej zawodowo, właśnie w teamach, że chcę spróbować swoich sił, bo w Polsce niestety się widuje czasem to, że no, gra komputerowa, no jak z tego można zarabiać? No No tylko klikanie w komputer. Jak to u No ciebie to właśnie, wyglądało? no to właśnie tak samo to wyglądało, że z tego nic nie będzie, że to nie ma sensu grać, to nie da się zarabiać. Z czego co rozumiem moich rodziców, bo jakby w T2 to nie zarabiasz nic, tylko jak wygrywasz te turnieje, ale jak te pierwsze turnieje wygrasz, to tam parę euro, dolarów ci wchodzi. Z tego co ja w ogóle praktycznie nic nie wygrywałem, to tam co może, bo chyba na Wikipedii 500 euro mam tam zarejestrowane, ale to Chyba chyba z 700-800, coś takiego. no to ja tam mam tak naprawdę 1500, bo tam komputery jak wygrywałem, albo myszki, staw jakieś to posprzedawałem od razu, więc tam trochę więcej mi powinno wyjść. Mhm. Eee, no ale jak te pierwsze jakby można pieniądze wlatują, no to wiesz, masz to coś, że okej, no może coś to wyjść, przynajmniej według twoich rodziców, ale nadal no lepiej znaleźć prawdziwą pracę, bo z prawdziwej pracy przynajmniej masz to, że idziesz do prawdziwej pracy, pracujesz naprawdę, a nie siedzisz tylko przy komputerze i pseudopracujesz niby, gdzie rozumiem ich punkt widzenia, bo oni nie są bardzo, jak to można powiedzieć, em, za, za tym, że można już teraz z naszych dni pracować na internecie, więc jakby ja rozumiem ich też punkt widzenia, ale już powoli zaczynają rozumieć ten mój, więc y, to trochę mnie cieszy, ale no ciężko było na początku, no naprawdę z tym bardzo, bardzo ciężko. No na pewno da się wyczuć, że bardzo ciężko, bo co innego jakby to był Counter-Strike, jakby w Counter-Strike'u to już na poziomie chyba T3 czy tieru czwartego już można zarabiać i to wiadomo, nie Też. dużo, ale No, ale także zawsze no, coś, no żeby spokojnie. mieć, pensję jakąś co miesiąc, nie? A tutaj w No Siege'u w T2 tak. nawet jak, byś wygrywał każdy major, no to co? No to chyba tam 25 koła i na 5 osób musisz to dzielić, więc to ci wychodzi tam 5000 euro? Coś takiego, więc żyć z tego to ciężko jest, więc, praktycznie każdy ma tam, pracę w T2, przynajmniej pracuje obok, z tego co wiem i gadam z kolegami. Mhm. Eee Ale no, ciężko jest. Przynajmniej na Siege'u jest bardzo ciężko, żeby coś zarabiać, ale już jak jesteś w prelidze, to już tak masz lżej. Czy to z zarobkami, czy to ogólnie ze wszystkim. Wow. No, no wiadomo, no ten niestety niestety kariera e-sportowca w Siege'u to prędzej polega na tym, że ty ze swojej kieszeni musisz wydać na podróże, czasem się na pewno dołożyć na jakiegoś bootcampa, czy nie wiem, czy w T2 się ma bootcampy, czy nie. My w tym roku, na początku roku, jak cel był, to my sobie zrobiliśmy bootcampa u kolegi, nie? Więc to z naszej kieszeni musiało wychodzić to wszystko, ale też są organizacje, gdzie płacą na przykład za traveling graczy, w sensie, że za podróż graczy, więc tam za Tak, bilet. no opłacają ci lot cały, nie? No ale no nie zawsze masz tą szansę znaleźć tą dobrą organizację, co ci może to zaproponować, No więc i na pewno. to ciężko parę razy jest i trzeba wybrać dobrych ludzi i też to jest dla nich ryzyko, bo oni z tego nic nie mają, więc jeszcze jak cash prize cały zostawiają nam, więc to jest trochę ciężkie, można powiedzieć, dla organizacji też, przynajmniej na Siege'u. No nic dodać, nic ująć. Tak jak był temat sportu, tak przejdźmy do tematu samej gierki. Rankedy 3.0 przez wszystkich kochane z rankedów 2.0.
To nie To żart, temu mi to powiedziało. to ogólnie ten sam według mnie to jest ten sam system matchmakingu, tylko po prostu masz, te, mecze wstępne, żeby dostać rangę na początku sezonu, żeby mniej grindu było, ale to i tak, czy to cheaterzy, czy nie cheaterzy, to jakby to nic nie zmieniło według mnie. Nadal się tragicznie, przynajmniej gra na rankedach to tragicznie się trzyma, a w e-sporcie to już coraz lepiej, więc przynajmniej e-sport idzie w dobrą drogę, ale rankedy muszą też iść w dobrą drogę, żeby nowych graczy przytrzymać, czy to starych, żeby przywrócić i żeby jakieś społeczeństwo było na tej grze, bo ciężko jest w te ostatnie lata, można powiedzieć. Przynajmniej przez te 2-3 ostatnie lata to ciężko jest. No, jednak jak dobrze pamiętam, na dziesięciolecie, kiedy wyszedł Siege X, była karta ponad 100 milionów aktywnych graczy. Czy to widać na przestrzeni tego czasu, co ty grasz? Ja jednak niestety gram trochę mniej w tą grę, bo O, jednak jestem od 2020 roku z lekką mi się przerwą na 2 wydaje, lata. mi się wydaje, że 100 milionów graczy ogólnie to było ta wizytówka, nie za w tym, że w tym samym momencie grali, bo inaczej to te serwery od Amazona to by się Nie, spaliły tam na miejscu. nie wytrzymałyby gdzie. To nie ma możliwości, żeby to wytrzymało, a tak inaczej, czy to odczuwam, to nie wiem. Odczuwam bardzo dużo nowych ludzi, co grają w grę i jakimś cudem osiągnęli jakieś tam rangi, czy to diament, czy to emerald jakiś. I to jest odczuwalne, że bardzo, bardzo mało ludzi potrafi już w tą grę grać tak jak wcześniej, bo ja jak wbiłem na PC, to jeszcze chyba 2 sezony miałem ranked 1.0, jak się nie mylę. Mhm. I tam naprawdę mecze były wyrównane i ludzie potrafili grać. Jak już byłeś w platynie, to już tak aima miałeś dobrego, tylko już pracowałeś powoli na game sensie, żeby wygrywać te mecze, mieć więcej taktyk w rundach w twojej grze i w twoim meczu, jak dograłeś i różnicę widać wielką. Przynajmniej według mnie 5, nie 5 lat do tyłu, no 6-7 lat do tyłu widać różnicę, jak ludzie grali w tę grę i teraz. No jednak kiedyś ta gra zupełnie wyglądała inaczej. Jak sobie spojrzymy na te parę lat do tyłu, to jednak ta gra sama wydawała się szybsza, przycelowanie, sam hipfire był o wiele szybszy, same postacie się o wiele szybciej poruszały. Ogólnie ta gra kiedyś była szybsza. No, szybsza była i też była bardziej realistyczna, powiem, gdzie to się trochę zagubiło przez te parę ostatnich lat, czy to z nowymi operatorami, czy inne podejrzewam, ale, ale mi się wydaje też, że gra się zmienia w dobrą stronę, w sensie dla nowych ludzi ona jest łatwiejsza niż wcześniej, gdzie naprawdę wcześniej to trzeba było dużo rzeczy wiedzieć o tej grze i żeby być dobrym. Ale nie wiem, no, problem w tym, że za dużo ludzi jest, co mają taki poziom przejściowy i gdzie są na poziomach, można powiedzieć, advanced, więc takich już bardziej, gdzie się zbliżasz do czołówki rankingowej, więc to, można powiedzieć, to trochę ciężkie jest patrzeć, jak gra zmienia się w ten sposób. No, kiedyś to sama gra ci dawała kłody pod nogi, a teraz to deweloperzy i sam Ubisoft daje narzędzia ułatwiające trochę No, granie w tą grę, bo jednak teraz wypuścili właśnie to, że jak dobrze pamiętam, albo co tydzień, albo co jakiś okres czasu ma się jakąś pulę operatorów, których się no jeszcze nie tak, ma, tak. żeby No, wykorzystać. no To jest to takie jest też. mocne ułatwienie. No wcześniej trzeba było na YouTube oglądać, jak się gra, Na pewno. czekaj, jak wygląda nowy operator, czy jak to tam było Tak. i wtedy musiałeś się uczyć z filmików, potem już jak go kupiłeś, to sam odkrywałeś parę nowych rzeczy i tam próbowałeś coś wtedy sobie sam robić, ale no Albo poznawanie nowych ciężko map. jest. Albo poznawanie nowych map, no też, no. Ale to Myśl... poznawanie nowych map to mi się wydaje, że to tak samo zostało. Albo ludzie YouTube oglądają, albo po prostu sami grają w Mhm. T-Hunty. Nie, Clear House to się teraz nazywa? Czy T-Hunty? Nie wiem. O, to tego trybu już chyba nie ma Chyba wręcz. Clear House to się teraz nazywa. Nie ma już T-Hunta, ale jest ten Clear House, żeby mapy sobie zwiedzać i tego, więc. A, dobra, wiem doskonale o co ci chodzi. Co O masz minimapę tam na jaki górze po tryb. lewej czy po prawej? Nie wiem, nie wiem już gdzie jest ta minimapa, ale. Tak.
A Ale to sam, sam nie średnio znam. pomaga i średnio mi się wydaje, że ludzie w to nie grają tak jak Ty powinni grać. to aż tak nie uczy, mówisz. Nie pokazuje takich mocnych realiów. No, wcześniej ludzie się uczyli od razu na rankedach i wtedy widziałeś, jaki masz poziom. Na przykład wcześniej jak grałeś na samym początku w tą grę, to lądowałeś, nie wiem, w brązie byłeś i w brązie się naprawdę uczyłeś grać w tą grę. A teraz ludzie to od razu chcą być max rank champion i albo cheaty kupują, albo jakimś cudem boostują się z kolegami, co mają lepszy poziom o nich i są w tych rangach, co nie zasługują. I to jest trochę przykre, że w takim community, gdzie żyjemy i w taki sposób ludzie teraz jakby grają w tą grę, gdzie to nie powinno tak wyglądać. Wręcz jakby nie patrzeć, to każda gra tak zaczynała, że bardzo ciężko było o naukę ją, bo jednak nie było żadnych tutoriali na początku, nic totalnie. No, Też sami deweloperzy w ogóle nic nie pomagali, a teraz to masz za darmowych rączkę cię biorą operatorów, tak, i za rączkę biorą i jak oni dopiero puszczą za rączkę, to dopiero się można zobaczyć, jak łatwo spaść z tego fotela. no, to jest akurat prawda. Tak. No teraz na przykład, no co masz, każdy operator może, gadżet go może zabić kogoś, więc to jakby już fragów już nie musisz być aimową bestią, tak jak wcześniej, gdzie naprawdę gunfight się liczył i miałeś tylko kapkana i froskę, żeby zabić trapa, ale no teraz to jest trochę ciężko naprawdę. Przynajmniej ciężko to jest, jak w high rangach grasz i trafiasz na takich ludzi, co nie powinni być w twoim elo. Nie pokazują tym na pewno. No, A, skądś to znam. Chyba każdy z nas zna z autopsji, no mi się wydaje, jak że się każdy gra. to zna. No przynajmniej jak gra się w High Hilo i kojarzy się tą grę, no to przynajmniej ludzie będą Mm. kojarzyć o czym gadamy, ale no. No, na poziomie golda, platyny to aż tak to jeszcze nie widać właśnie tam, gdzie siedzę, ale da się poznać, że na pewno ktoś nie powinien być na pewno w goldzie po tym, jak nie umie site setupów. Pozdrowienia dla Groma. Tak, nie wiem, czy to będzie oglądał, ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy. O, ty się śmiesz, to też pewnie wiesz, o co chodzi. A w sumie ty, ty Ta. się No wypowiadałeś o grałem tym. na Gromka, oskarża mnie o cheaty na tym turnieju charytatywnym, więc to dla mnie trochę A to śmieszne to było było. wtedy? No to wtedy mnie oskarżało o cheaty, to jakby to była tam O runda jakaś, to kurde. do Kajby miałem, skolowałem i tam próbowałem gościa przez podłogę skanować. I akurat go nie trafiłem, ale no tam Gromek mnie oskarżał o cheaty, że strzelałem obok niego. Ale no cóż, no Aha. rozumiem jego punkt widzenia, jakby nie gra na tym samym poziomie co ja, więc nie ma tych patternów jakby, żeby wallbangować default pozycję albo tam, gdzie telefon słyszysz od razu, więc jakby to mnie trochę nie jak to powiedzieć, Yy, nie zaskakuje, o. no nie zaskakuje. No bo jednak w każdej grze widać ten przeskok pomiędzy wysoką rangą, diamentem, o kurde, abym powiedział, diamentem czy czempionem, a gościem, który już grał w Prolice, bo to są chyba, byś powiedział pewnie, że to są dwa zupełnie inne światy rozumienia Yy, gry. Czy jednak masz jakieś takie, że Nie to no, są bardzo podobne? jednak w Championie to tam masz dużo gunfightu i widzisz, że ludzie potrafią grać w grę parę razy, ale czy mogą osiągnąć Pro Ligę, to ja nie wiem. To wtedy to muszą jednak komp teraz grać, bo jednak z rankedów to się nie dostaniesz już do Pro Ligi. Przynajmniej nie w tych naszych czasach. Wcześniej tak, ale teraz już nie ma takiego czegoś. Musisz zasłużyć twoje miejsce, czy to wygrywając te turnieje T2, czy grając bardzo dobrze na tam parę tych teamów, albo mieć kontakty, ale to z kontaktami to łatwiej jest, jak masz już. No kontakty to po prostu kogoś znasz kto, kogoś zna co, kogoś zna co, kogoś zna i tak to się leci, tak to leci. No tak. No sam mówisz, że jak dobrze mówiłeś, to już miałeś okazję już poznać Baby Sharka, obecnego przecież teammate'a Adriana, jak E, dobrze, tak, z Wildcard. No tam miałem okazję spotkać się, czy to IRL na tych lanach, czy to w tych turniejach, to
Dobry kolega powiem po prostu, no wtedy życzy mi najlepszego na ENC, ja mu też życzę tam najlepszego w wildcard. W momencie, gdzie się dostał do Pro Ligi, od razu byłem pierwszym kibicem i mu gratulowałem. No ale cóż, no to ja nie jestem taką osobą, gdzie będę go pytał: "No załatw mi triale tam, nie wiem, w Dizie albo coś". Jakby to tak nie działa. Że to nawet jakbym miał poziom i bym się dostał, to, jednak to nie jest, dobrze widziane ze względu społeczności, e-sport, co jest na tej grze. I jakby trzeba bardziej Na zasłużyć pewno. na swoje miejsce. Ale jak już jesteś na tym miejscu, gdzie Shark jest i zaczynasz, dobrze grać, performować, pokazać się z dobrej strony, to już tam bardziej, lepiej, łatwiej to przechodzi, ale no, na początku to by bardzo trudno było i mi się wydaje, że, e, mieć tą okazję, jaką ja mam, to ENC najpierw, żeby się przygotować Mhm. czy to do tej presji, czy to do tych meczy, czy się nauczyć coś nowego. To jest jeden z najlepszych sposobów, żeby się dostać do T1, ale czy się potem dostanę, to ja nie wiem. Ja nie wybieram, ja nie jestem coachem w jednej tam drużynie T1, żeby się tam żeby wiedzieć o tym wszystkim, więc, no trochę to będzie ciężko, ale będzie widać już tam na miejscu. Jak dobrze nam pójdzie, jak dobrze nam pójdą te mecze jako drużyna tej Mhm. reprezentacji, no to będzie zajebiście, a jak, źle to pójdzie, no to będą te szanse uciekać tak powoli, ale Y, my się tam nastawiamy dobrze z chłopakami, więc, możemy tam, jako underdogi, wyciągnąć tam parę dobrych drużyn, mi się wydaje. Oj, na pewno, no jednak polski team to nie jest aż taki słaby. No, jednak inaczej. Polski team, no, może być faktycznie takim czarnym koniem turnieju. I czemu mi kamera? O, dziękuję bardzo. Jednak możecie być takim czarnym koniem turnieju, pomimo że w Ameryce Północnej gra Stompen, w Szwecji gra Spoit, tam Szajko, Doki, no to jednak pewnie to tobie ucieka jakoś tak bokiem, takie grałem już na nich, to tam. Czy jednak No, masz taką presję? no grałem już na nich, czy to na rankadach, czy na scrimach, więc wiem, mniej więcej, gdzie jest mój poziom z tymi osobami, ale mi się na przykład wydaje, no taką Szwecję to jest do wygrania, to jest do wygrania. NA, tam USA to też do wygrania mi się wydaje, bo jednak Ambi i Stompen to są tylko mechaniczni gracze, to nie są jacyś bardziej, strategiczni, gdzie my mamy naprawdę Adriana, co jest naprawdę zajebistym supportem, mamy Grubego, co ma takie pomysły, to jemu mu się mózg pali, jak AGL-uje i jakieś plany wymyśla. Więc no, mi się wydaje, że możemy być takim bardzo, bardzo możemy być takim bardzo dobrym koniem, bo tam widziałem też, jeden, chyba tam, caster, z NA tam, repostował że powrót Sejsa i że to akurat może być, team jako czarny koń, taki dobry, porządny czarny koń. Ale mi się też wydaje, że Włochy mają, bo graliśmy już na Włochy, Włochy też mają Mhm. taki porządny skład, gdzie mogą tam zamieszać tym topką drużyną, co tam są już, na tym mięsnie, mi się wydaje. Włochy razem z wami czarne konie? Włochy na pewno, my też i tam potem niżej to nie pamiętam, jakie tam są drużyny, ale, jest taka możliwość, że my i Włochy to takie porządne czarne konie będziemy na tych Jensi. Czy to przez gameplay, czy to przez teamplay, czy przez wszystko. Mi się wydaje, że mamy te możliwości, żeby osiągnąć takie dobre rezultaty. No, na to liczymy. No jednak. Ja też na to liczę. Jako Polak to dla mnie to ja powiem ci tak, no dla mnie to jest, wielka duma reprezentować mój kraj, czy to obojętnie, czy to jakby było piłka nożna, czy jakiś sport prawdziwy albo coś, to każdy Polak wie, jak to być dumnym, reprezentować swój Mhm. kraj na na całym świecie i mam jak ja mam się, w to rzucać, to INC, to mi się wydaje, że jak stage zahaczymy, to dla mnie to będzie już wielkie, bardzo wielkie osiągnięcie czy to dla mnie, czy to w całym turnieju dla nas. Ale mam No, nadzieję, że też daleko zajdziemy, więc, zobaczymy. najważniejsze to chyba taki główny cel składu to jest wyjść z grupy. Czy ze Wyjść z stage'a, grupy się nie pamiętam kto. wyjść z grupy to się akurat to nie boję, bo tam to są 4 grupy, co z 6 Mhm. teamów są w każdych grupach i 4 pierwsze drużyny chyba idą dalej, jak się nie mylę, czy
Mi się wydaje, że te 4 pierwsze drużyny idą dalej, em, ale sprawdzę tak, też Pamiętam obok sam. i mi się wydaje, że to będzie akurat, na To luzie będzie wyjdziemy. No tak, easy. tak, tak. No 4 drużyny wychodzą, więc mi się wydaje, że z tymi drużynami, co są Nie, już no na przykład, no reprezentacja Polski na papierze to mi się wydaje, że lepsi od Japonii jesteśmy, takiej Tajlandii albo Chiny, albo nawet Turcji, gdzie nawet Solotow gra, ale no to jednak, mamy jednak grubego Adriana, więc to nie jest nic i Noodle Saves to też nie są takie no-name'y, więc mi się wydaje, że to będą takie teamy, co będziemy musieli wygrywać na nie, ale no niestety nie wiem, jak grupy te aktualnie wyglądają, więc, nie powiem ci, nie chcę się rzucać na to, że na 100% no z pierwszej lokaty wyjdziemy z grup, ale mi się wydaje, wyjście z grupy to jest najważniejsze i tam zahaczyć o stage, dla mnie to będzie dobre osiągnięcie dla całej tej drużyny. pewnie w niedalekiej przyszłości poznamy grupy, bo chyba jak dobrze, tak mnie pamięć nie myli, to one nie są jeszcze podane. Nie są podane, ale normalnie przed eventem albo ja z tego co słyszałem, to przed majorem w Japonii, ale to nie wiem, czy to jest leak, czy to ktoś mi to powiedział, ale no będzie widać. O, już tutaj jakieś liki są delikatne, no jednak. Powiem tak, jak znajomości nie dadzą ci miejsca w drużynie, to zawsze jakieś liki poznasz. No. No, tak to wygląda. Także tak, no. Ile mamy? Już tak spojrzę. O kurde, 40 minut już nam wyskoczyło rozmowy, więc nie wiem. Nie wiem, czy ty chcesz coś jeszcze powiedzieć. A w ogóle, tak na koniec, jak to jest, że Polak, ale że we Francji? Jakie A, to uczucie? A, jakie to uczucie? powiem, strasznie tęsknię za Polską, bo jedynie co spędzałem, to co roku jeździłem na wakacje do Polski, albo w tamtym roku tam jechałem, leciałem parę razy do Polski. No jednak, tęsknię za krajem i tutaj, no jakby Francja to nie no jestem zaklimatyzowany, ale jakby to, no tęsknisz za swoim krajem parę razy, więc to jest, powiem, że, normalnie w wrześniu wracam już do Polski, więc, jakby będzie widać Akurat przed. akurat przed Jensi, no akurat. I myślę, że to będzie tylko na moją korzyść, a nie na niekorzyść. Przy przynajmniej będę w dobrej atmosferze, tam kolegów będę widział, co dawno się nie widziałem z dzieciństwa, więc O. będzie dobrze. Czyli nie dość, że reprezentujesz kraj, to w dodatku do niego wracasz. No wracam, ale no to też jest, jak to powiedzieć, no i nawet jak się tutaj urodziłem i całe życie tutaj mieszkałem, nie czuję się jako Francuz. To jakby wychowałem się w polskiej rodzinie, wychowałem się w polskiej kulturze, i gadam dobrze francuskim językiem i polskim, ale no jednak, wiesz, masz to w sobie, no czujesz to w sobie, że po prostu nie jesteś, mieszkańcem tego kraju, nawet jak tutaj mieszkasz od urodzenia albo się tutaj urodziłeś, nie? I jakby ja mam to uczucie, że ja jestem Polakiem od samego początku, bo się wychowałem z polską rodziną, bo, jadłem cały czas po polsku, bo, tam nie wiem, czy tam chodziliśmy do kościoła, że do polskiego zawsze, no to więc jakby w polskiej kulturze całe życie żyłem, nawet tutaj we Francji i to mogę podziękować moim rodzicom, że, e, dali mi się czuć, Polakiem po tylu latach. Nie bez powodu masz na sobie koszulkę i flagę z tyłu. Chyba, że to na No, potrzeby podcastu. nie, to flaga akurat, wisi, ale koszulka, no, podcasta, ale no. No, E, by koszko pokazać. no właśnie, pokazać, żeby nie było, że tam źle Nie reprezentuję no, swój kraj albo coś. nie no, gdzie? Wszyscy będą kibicować na pewno. No, Też, też mam też nadzieję. na, też na pewno, żeby ten podcast na pewno poszedł dużymi zasięgami, mimo że sam nie mam jakichś takich dużych, to jednak, no hej, no nie na co dzień, nie nawet na jeden ruski rok nie widzi się podcastu z pro playerem, no. Jeszcze na polskim, na Pro polskim. playerem to ja jeszcze nie jestem, to daleko jeszcze. Semi-pro jak już, ale pro Syn. playerem to jeszcze nie jestem. Jakbym cię Adriana albo Grubego O kurde. przygarbycił tutaj, no to już by było pro, ale ja jeszcze daleko od tego poziomu jestem. Przynajmniej jeszcze daleko od tego osiągnięcia jestem Aż i od bym tego powiedział. marzenia.
Aż bym powiedział, nie masz psychy załatwić, ale to Nie, wiadomo, to jest marzenie ściętej głowy. nie, no, ale też oni są teraz w Paryżu. Ja się tam widziałem tylko z Murarzem, bo na lotnisku, żeby tam Mhm. go podwiozłem, to jakby to nie mieliśmy czasu po prostu się nawet spotkać, bo oni tam Screamy grają, to ogólnie to No dla nich tak. ciężko jest z tym kalendarzem. To cały rok Nie, Screamy no to grają, wiem. albo jak mają nawet ten tydzień wakacji, no to wolą gdzieś pojechać albo po prostu wychillować sobie, więc to też jest Też ciężkie. racja. A ja, że jestem w reprezentacji, no to mogę trochę tak wykorzystać to i mogę takie podcasty albo widoczności takiej małej tobie przynieść trochę coś. To No. zaszczyt mały. No to oczywiście dziękuję bardzo za możliwości. No nie wiem, jak czas pokaże, jak dni pokażą. Może kiedyś, może jeszcze, bo to i tak mamy jeszcze trochę czasu, bo co to mamy, wrzesień, październik jeszcze, no wiadomo, Tak, jeszcze to w major jest, listopadzie no jest. to no, No, tak, jeszcze jest no, major, to na pewno będą zarąbani robotą taktyki jakieś i w ogóle. no, dużo roboty będzie, bo oni to ogólnie po Majorze Japonii to od razu samolot i 5 dni później jest ENC, więc nie wiem jak to będzie z organizacją, ale to będzie Wow. trochę speed to będzie. Przynajmniej jak się zakwalifikują i to im życzę, przynajmniej Mhm. Grubemu, Murarzowi i Adrianowi, więc będzie widać. Żeby ta trójka dojechała, No, doleciała, doleciała już prędzej. wręcz prędzej. No to też takie ostatnie pytanie właśnie, czy taki dzień, tak przynajmniej z tego, co ty słyszałeś, bądź sam może doświadczyłeś, taki typowy dzień semi-pro czy pro playera jakoś mocno odbiega od tego, bo wiadomo, No, tych turniej nie ma to, bardzo dużo, to nie to jest jak już, CS. to jak już pro jesteś, no to tak, no to twój dzień wygląda tak, że wstajesz, jesz śniadanie pewnie, czy tam sportu trochę robisz, chillujesz przed pierwszymi scrimami, co tam są zazwyczaj 12, 13, jak się nie mylę. Mhm. Albo teorię robicie jeszcze wcześniej, przygotowujesz screama, albo wołda oglądasz ze wcześniejszego screama, żeby poprawić błędy wczorajsze albo poprzednie i nad nimi pracować i lecisz na cały dzień screamów i po screamach, no jakby co, no kolacja, obiad, mycie i do wyra. Więc Czyli tak, wow, tak, no, czyli dzień sportowca normalny, no jakbyś był w pracy, nie? No to jakby, ale mhm. to potem zależy od ludzi. Ja przynajmniej mam taką wizję, że to tak dzień powinien wyglądać u prosów, jakby. No na przykład na scenie Counter-Strike'a to wygląda tak, że ty przynajmniej 10 godzin dziennie przed tym spędzasz, bo to wygląda tak, że To też tak jest, na Siege'u też mhm. tak jest, no. Też tak jest. Przynajmniej Że to wszystkie może gry tak jakby się mhm, mhm. wygląda tak samo, więc Na pewno różni się to częstotliwością, bo jednak w CS-ie to masz turniej za turniejem, a jednak w Rainbowle to masz po prostu tylko regionale, które dawają ci punkty znaczy punkty na Invitationala, bądź inne no ale masz takowe. też te majory, więc po każdym No stage'u masz właśnie. majora, więc to jakby No, ale no, jest dużo przerw, można powiedzieć, między tymi turniejami zazwyczaj. jest dużo. No. Mhm. Dobra, no jakby co można dalej rzec, no to tyle. Dziękuję ci za to, że znalazłeś ten czas. To wcale nie tak, Dziękuję że bardzo za zaproszenie. To wcale nie tak, że ty mi powiedziałeś dzień wcześniej, a ja musiałem 10 godzin już w robocie. Znaczy, podmęczony aż taki nie jestem, bo jednak ekscytacja, że jednak mogłem porozmawiać też co nieco wam pokazać tego, jak wygląda taka rozmowa, jak wyglądają w ogóle pierwsze próby takiego podcastu, bo o dziwo poszło nawet całkiem nieźle. Mało kto się jąkał i w ogóle nie No nie było tak aż źle tak poszło. źle. Nie No, była, no akurat sam racja. się zaskoczyłem. Sam się Nawet, jest, zaskoczyłem. nawet ja sam siebie, że się nie jąkałem albo tam jakichś słów, nie, że nic głupiego nie powiedziałem, o tak powiem. Więc A tam głupoty się zdarzają, no. na błędach się Dobra, trzeba uczyć. tak. Dobra. Dziękuję tobie za rozmowę, a wam za to, że dotrwaliście do końca. Jak chcecie, to jak chcecie, to w ogóle wbijajcie do Pingwina na Twitcha, podlinkuję na pewno go w opisie, na Twittera, no, coś tam czasem wrzucasz, jakieś ładne frag movie z O, Doka Ebi zdarza na się. przykład. No, zdarza Zdarza się, się. zdarza się. I na pewno link do drabinki na Liquipedii.
do turnieju całego. Żebyście Yy, widzieli, jakie tam składy grają. No i kibicujcie No, oczywiście Polsce, no. kibicujcie Polsce. Bo im więcej nas będzie, tym większa szansa, że, I że nawet na może. miejscu, jak ktoś, nawet na Mhm. miejscu, jak dużo ludzi będzie miało okazję, żeby nas wspierać tam na miejscu, jak dotrzemy do stage'u, no to mam nadzieję, że dużo polskich flag będę widział i dużo polskich dopingów, jak to zwanych tam, Ta więc scena jest, albo ta po pro scena albo jest w ukryciu. albo po prostu zaśpiewać hymn z całą publicznością, to by było piękne z całą areną, ale no, będzie widać. Ojej, to tylko w Spodku To w tylko Katowicach pomarzyć. takie rzeczy się widuje. O nie, no na Inencji tak powinno być, więc nie wiem, tylko marzyć po prostu, żeby dużo ludzi było po Tylko prostu. marzyć, tylko marzyć. Dobra, dziękuję ci wielkie. Dziękuję nawzajem. Spokojnego, dziękuję również. Także co, pomachamy do kamery na No ostatnie. dobra, cyk. Cześć. Cześć wam, dziękuję za oglądanie. I do No. następnego. Cześć.